wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w tym nowym starym domu. Dzisiaj mamy piękną pogodę, taka typowa złota polska jesień, ale że jest sobota, a u nas w domu jest to dzień sprzątania, także zapraszam dzisiaj na taki mały dzień, jak co dzień w nowym starym domu. Mam nadzieję, że miło spędzicie ten czas. Postaram się Wam też pokazać parę fajnych miejsc u nas w Sławkowie, bo to jest naprawdę fajne miejsce do życia i naprawdę nie żałujemy, że tu się przeprowadziliśmy, także zapraszam Was na dzisiejszy film. Zanim zabierzemy się do pracy, to taki wiecie, konkretnej, bo pogoda jest piękna, więc należy wymyć okna, że okien jest dużo, to trzeba łapać każdą okazję, żeby to zrobić. Będę chciała Wam pokazać, jak wygląda teraz nasz ogród, bo powiem Wam, że jesień w ogrodzie to jest naprawdę fajna rzecz, szczególnie jeżeli ma się dużo traw. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy nam pomogli w jakby doposażeniu naszego ogrodu. Pozdrawiam Ewę, Ulę, Marysię, wszystkich naprawdę bardzo dziękujemy, także będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Przejdziemy się też może nad staw, bo interesowało Was, jak wygląda po tych dużych opadach ostatnim czasem. No i pokażę Wam, jak wygląda ogrodzenie. Co prawda na razie jesteśmy na etapie, że kamień został zafugowany, jeszcze czekamy nasze przęsła, które pojechały do malowania. Pewnie niebawem pojawi się film z montażu, wtedy będziecie mogli zobaczyć taką, jak to wygląda ostatecznie. Dzisiaj tam u naszych sąsiadów też wiele prac się wykonuje, bo zdecydowali się na ogrodzenie takie jak my, czyli z kamienia naturalnego, z piaskowca. Panowie tam ostro działają. No ale już po co Wam będę opowiadać, co będziecie oglądać, po prostu zapraszam Was na film. Lecimy. Tak wygląda już zafugowana nowa część ogrodzenia. Jak widzicie, wciąż nie mamy tych kapturków, ale będziemy to montować, jak już będą zamontowane przęsła. Tu również to naroże zafugowaliśmy. Tutaj dużo pracy włożył też mój tata, bo ja zajęłam się jakby tą częścią i cały ten dół to była moja praca, natomiast tata ogarnął tutaj od strony naszych sąsiadów, hej! Tą część i od środka, także tu już mamy wszystko zakończone, możemy już niebawem, jak tylko przyjdą z malowania, zamontować te przęsła i będziemy mieć gotowe ogrodzenie. No wiadomo, później będziemy usuwać te stare, metalowe ogrodzenie i troszeczkę tu się nam zmieni. Norbert zabrał się za koszenie. Wydaje się, że będzie to ostatnie koszenie w tym roku, ale to wszystko zależy od pogody i od chęci, i od czasu, ale pogoda jest piękna, więc dzisiaj zaplanował koszenie. No przy tej wielkości działki, no to nawet tym traktorkiem to dosyć długo trwa, a to jeszcze trzeba pokosić tutaj, i tam, i tu, także trochę tego jest. Tutaj mamy dynię z jednego tylko krzaczka. Mieliśmy więcej krzaczków dyni, ale przyszły ślimaki zeżarły praktycznie wszystko. Został tylko jeden, ale za to pięknie nam ta dynia obrodziła. Jeszcze część jest tam z przodu w celach dekoracyjnych. Ja nigdy nie robiłam nic z dyni, nigdy dyni nie miałam. Zresztą ciężko byłoby hodować dynię, ale teraz jak już mam, no to muszę zrobić coś fajnego z nich. Pewnie część pójdzie na rzeczywiście dekoracje. Dziewczyny też chciały sobie, wiecie, te halloweenowe ozdoby zrobić z tych dyni, ale na pewno będę chciała wyprowadzić jakieś przepisy. Coś wygoogluję na internecie, jakiś krem z dyni, albo ciasteczka dyniowe, albo coś będę chciała zrobić. Czy wyjdzie?
Zobaczymy. Liczę na szczęście początkującego, ale no jest z czego, także no. Jakbyście mieli jakieś fajne przepisy na fajne rzeczy z dyni, to nie wiem, napiszcie mi albo podlinkujcie mi jakiegoś linka sprawdzonego, bo szkoda byłoby tego nie wykorzystać. W szklarni za bardzo jest co pokazywać, bo tam dopiero czeka mnie praca, muszę wszystko przygotować na ten sezon zimowy. Z rzeczy, których na pewno jeszcze teraz nie będę wyrywała, to jest szczypiorek, bo świetnie jeszcze wygląda, tak samo chili, bo późno zaczęło owocować i jeszcze tam sporo owoców i rośliny generalnie bardzo fajnie wyglądają, no i porno, bo tak po trochu go wyrywam i mrożę, jeszcze może chwileczkę na mnie poczekać. Także no, to jest kolejny temat, który jest do ogarnięcia, ale miałam Wam pokazać, jak wygląda dzika strona działki, która już w ogóle nie jest dzika. Już się śmieję z Norbertem, że trzeba by znaleźć jakąś nową nazwę, ale po tych dużych deszczach oberwała nam się skarpa i sporo ziemi wpadło nam do tego stawu i trzeba było to naprawiać, ale teraz już wygląda wszystko całkiem nieźle. I nad tym oczkiem jest najpiękniejsza rozplenica, którą mamy w ogrodzie, po prostu atom. Tak wygląda nie dzika już strona naszej działki. Tutaj ta tafla wody, jak widzicie, jest troszeczkę zatrawiona, bo wczoraj tata kosił. Stan wody też jest dosyć wysoki, no dużo było tych deszczy jednak. Zresztą też dlatego tu oberwała nam się ta ziemia. Widzicie, gdzie są te kamienie poukładane? Tędy z góry szła woda, wyrwała taką dziurę tutaj i zsypała cały ten zrębek, przykrywając większość tych roślin ziemią, zrębkiem i w ogóle wszystkim, co tam było po drodze. No i aż tutaj widać, ile nasypało się do samej wody. Sprawa wygląda następująco, że ponieważ nasza działka cała jest po prostu na spadku, co jest fajne, bo nasz dom jest najwyżej, więc nie mamy problemu z tym, żeby nas jakoś specjalnie zalewało, a woda spada tutaj nam do Białej Przemszy, która jest tam, zaraz, więc tej wody było w tym roku podczas tych ulew naprawdę sporo. Biorąc pod uwagę też, że działka sąsiadów jeszcze nie jest zagospodarowana i nie mieli oni tam nawet trawy w momencie tych ulew, to no wiadomo, że ta woda się mocno spiętrzyła, tutaj idąc po najmniejszej linii oporu, trawa ani rośliny tego nie przyjęły, bo ich po prostu nie było i dlatego wydarzyło się jak się wydarzyło, ale to nie był jakiś wielki problem, szybko to ogarnęliśmy. Tutaj nawet jeszcze trochę zaraz Wam pokażę. Widać tą naszą agrowłókninę, która mnie piknęła tutaj na tej skarpie. Widzicie, to wszystko pociągnęło tak mocno tą całą ziemię w dół, że takie wesołości nam tu powychodziły. Musimy tutaj dosypać zrębka, ale udało nam się odkopać praktycznie wszystkie te rośliny, które ucierpiały. No i wzmocniliśmy tutaj ten brzeg od góry kamieniami, żeby, wiecie, trochę to usztywnić, umocnić i żeby więcej nam się takie cuda nie wydarzyły. A tam jest ta moja roślinica, która piękna jest, piękna. Adora to jest w ogóle taki typ, jak ja to mówię, kotopsa. To jest taki typ kota, jaki zawsze miał mój dziadek. Znaczy on miał po prostu rękę do zwierząt i może to z tego wynikało, ale zawsze jak szedł w pole, to towarzyszyły mu i koty, i psy, i cała taka ferajna zawsze szła za nim. Więc Adora też jest takim kotem. Jak gdzieś idziemy na spacer, to często zdarza się, że za chwilę z jakiegoś krzaczka wyskakuje Adora. No idzie normalnie jak piesek, cały czas za nami, do pewnego momentu, bo jednak wydaje mi się, że koty są bardzo mocno terytorialne i na jakąś tam odległość większą od domu już się nie zapuszczała z nami. A wiecie, zdarza nam się spacerować tutaj naprawdę dużo, bo jest piękna okolica. Natomiast mogę Wam opowiedzieć taką historię, że właśnie kiedyś był u nas w parku tutaj w Dolinie Białej Przemszy taki festyn, tam były uroczystości, to były bodajże, już nie pamiętam dokładnie co to było, ale Adora wieczorem jak zawsze wybrała się z nami, było mnóstwo ludzi, było bardzo głośno i doszła do pewnego momentu i schowała się za samochodami. No i tak minęła godzina, dwie, my tam sobie
Siedzieliśmy na tym festynie i jak wracaliśmy, wyobraźcie sobie, że ona na nas czekała w tym samym miejscu. Jak tylko doszliśmy i usłyszała nas, to wyskoczyła zza tych samochodów i odprowadzała nas do domu. Także no to jest taki fajny kotek, naprawdę fajny. Z takich małych spoilerów, to jak niektórzy z Was zauważyli, mamy już zainstalowaną instalację fotowoltaiczną. Pewnie niebawem będziemy chcieli Wam pokazać dokładnie, jak to wygląda, kto to robił, jak to robił, z czego się składa cały ten zestaw, a zamontowane panele wyglądają tak i całkiem dobrze wyglądają. Tylko się tak bardzo źle, prawda? Okej. Każda okazja jest dobra, żeby coś przemeblować. Prawda? Obiecałam jeszcze Kasi dzisiaj sok marchewkowo-jabłkowy, więc wyrwiemy jeszcze marcheweczkę. Jeszcze parę sztuk zostało w naszej podwyższonej grządce. Będzie można machnąć sobie jakiś soczek. Idziesz, babek, ze mną? No chodź, idziemy. Lecimy, chodź. Okej, będziemy startować. Mam tutaj już pomocnicę. Jesteś gotowa? Mamy jabłuszka niestety mamy, niestety, bo to są ekologiczne jabłuszka od rodziców Norberta z Wózka Zdroju, bo nasze niestety w maju, kiedy przyszły te przymrozki, wszystkie nam przemarzły i może 10% tych jabłek, które powinny być, a może nawet nie było, więc wszystkie zjedliśmy. Na szczęście to są takie fajne jabłuszka, niepryskane, zdrowiutkie, piękniutkie od rodziców. Mamy marchewkę, która jest od nas i będziemy z Kasią robić soczek naszej wyciskarce. Jeżeli kogoś by interesowała ta wyciskarka, to jest wyciskarka marki Kuvings. Możecie zobaczyć odcinek na temat tej wyciskarki. Nam się bardzo fajnie sprawdza, także jesteśmy zadowoleni. Gdybyście chcieli sobie taką zakupić, możecie zawsze skorzystać z naszego linku promocyjnego, ale dobra, koniec tej reklamy. Kasiu, robimy co? Startuj!
wszystko, co mamy dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście tą sobotę. Jak widzicie, nie udało nam się niestety oprowadzić Was po Sławkowie, bo zabrakło nam tej soboty, jak to robocza sobota, jak jest sprzątanie, to zawsze jest za mało czasu. Ale to nic, oczekujcie shortów, zaglądajcie na naszego Instagrama, na Facebooka. Tymczasem żegnam się z Wami bardzo serdecznie razem z ekipą. Ekipa, pa! I do zobaczenia następnym razem.